Hi, cześć! My name is Michael and welcome to my channel World in Polish. It is a channel where I help you to learn more effectively Polish language. This film is for the playlist for beginners, but I think anybody can benefit from watching and listening to that. Let's get to that. Kolory. Kolory in Polish means colors. In singular, we'll say kolor. Color. Kolor is of masculine gender. And here it is. Biały, white. Biały. Czarny, black. Czarny. Żółty, yellow. Żółty. Czerwony, red. Czerwony. Zielony, green. Zielony. Niebieski, blue. Niebieski. Szary, grey. Szary. Brązowy, brown. Brązowy. When we talk about colors, somebody may ask you, jaki to jest kolor? Jaki to jest kolor? What color is it? You can answer, to jest kolor biały. Jaki to jest kolor? To jest kolor czarny. Jaki to jest kolor? To jest kolor żółty. Jaki to jest kolor? To jest kolor czerwony. Jaki to jest kolor? To jest kolor zielony. Jaki to jest kolor? To jest kolor niebieski. Jaki to jest kolor? To jest kolor szary. Jaki to jest kolor? To jest kolor brązowy. Also, the other question might be asked is, jakiego to jest koloru? What color is that shirt, this dress, these pants? Jakiego to jest koloru? And answer could be, sukienka jest koloru białego. The dress is in white color. Or the dress is white. Sukienka jest koloru białego. Spodnie są koloru czarnego. We use here są because it's a plural in Polish. Jakiego to jest koloru? Sukienka jest koloru żółtego. Jakiego koloru są spodnie? Spodnie są koloru czerwonego. Jakiego koloru jest ta sukienka? Sukienka jest koloru zielonego. Jakiego koloru są te spodnie? Spodnie są koloru niebieskiego. Jakiego koloru jest ta sukienka? Sukienka jest koloru szarego. Jakiego koloru są te spodnie? Spodnie są koloru brązowego. Please notice that regardless whether noun is in singular or plural, when we use that construction that something is of color, to jest koloru, we always use the same type of that word, białego, czarnego, żółtego, regardless whether noun is singular or plural. It's a very useful construction. Also, some people may say that they like dress in this color. In Polish we would say, podoba mi się sukienka koloru białego. When we talk about spodnie, we'll say pants, we'll say podobają mi się spodnie koloru czarnego. Podoba mi się sukienka koloru żółtego. Podobają mi się spodnie koloru czerwonego. Podoba mi się sukienka koloru zielonego. Podobają mi się spodnie koloru niebieskiego.
Podoba mi się sukienka koloru szarego. Podobają mi się spodnie koloru brązowego. As you noticed, we use the same construction for nouns that are in singular or in plural. Also, we can use a little bit different construction, which is w jakim kolorze chcesz mieć dom, w jakim kolorze chcesz mieć sukienkę, w jakim kolorze chcesz mieć spodnie. That means in what color do you want to have your house? In what color do you want to have your dress? In what color do you want to have your pants? And answer could be chcę dom w kolorze białym. Chcę sukienkę w kolorze czarnym. Chcę spodnie w kolorze żółtym. Chcę dom w kolorze zielonym. Chcę sukienkę w kolorze niebieskim. Chcę spodnie w kolorze szarym. Chcę dom w kolorze brązowym. So, as you see in this example, when we use construction w kolorze, the names of colors have different endings comparing to if we use construction koloru and then name of the color. So in the beginning, you can choose just one of those forms and it will work for all kinds of situations when you want to describe what you like or what you want. You can either say koloru białego or you can say w kolorze białym, and you can use the similar endings for all other colors. Now, the names of colors differ or their endings are different depending on whether the noun is of masculine, feminine, or neutral gender. And as I said in the beginning, the color on its own is in masculine. So whatever names of colors we already learned, the same names will be applicable to all nouns with masculine gender. And for example, here we have dom. Ten dom, it is masculine. And we describe that house, ten dom, as ten dom jest biały, czarny, żółty, czerwony, zielony, niebieski, szary or brązowy. When we talk about feminine nouns, an example here is koszula, shirt, endings of names of colors change and they have a at the end. Usually when we have a at the end of nouns or adjectives, that means that they describe feminine gender. In this case, we would say ta koszula jest, this shirt is white. Ta koszula jest biała. Ta koszula jest czarna. Ta koszula jest żółta. Ta koszula jest czerwona. Ta koszula jest zielona. Ta koszula jest niebieska. Ta koszula jest szara. And ta koszula jest brązowa. Neutral nouns are not that common, but still occur in Polish language. An example of neutral nouns may be animal, zwierzę. To zwierzę jest. This animal is. To zwierzę jest białe. Means this animal is white. To zwierzę jest czarne. To zwierzę jest żółte. To zwierzę jest czerwone. To zwierzę jest zielone. To zwierzę jest niebieskie. To zwierzę jest szare. And to zwierzę jest brązowe. As you can notice, all those names of colors for neutral nouns have ending e, or in Polish e. Finally, this is, I think, the most important slide summarizing what we just learned and also making it much easier for you to describe different nouns when you talk about
colors. And please pay attention to the first line of from each group. So in the first line, you have nouns of different gender. Dom is masculine, koszula is feminine, and zwierzę is neutral. So as you can see, we have 3 different endings for the same color, for the color of white. Dom jest biały, koszula jest biała i zwierzę jest białe. However, if you use construction that I was talking about in the beginning of this presentation, either construction jest koloru or jest w kolorze, then you only need to know one type of endings for all kinds of nouns regardless of which gender they are. So as you can see, you can say ten dom jest koloru białego, ta koszula jest koloru białego i to zwierzę jest koloru białego. Or if you choose the other construction that you prefer that, you can say ten dom jest w kolorze białym, ta koszula jest w kolorze białym i to zwierzę jest w kolorze białym. As you can see, sometimes if you choose the right construction, you can avoid some complexities that are common in our Polish grammar. And I strongly encourage you to find this kind of simplicity in every complex problem, because that makes your learning of Polish much easier and much more effective. I hope you liked this presentation and you will find a lot of useful films on my channel. If you liked, you know what to do. Please click like button, subscribe and write some comments. Thank you. Do zobaczenia. Cześć.